Dzień dobry. Cześć. Więc proszę się przedstawić. Nazywam się Elisew Zakar Nikolaewicz, urodziłem się w mieście Usuryjsk 14 listopada 1998 roku. 98. Rok. Ile masz lat? 24. Dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagranie i publikację tej rozmowy. Tak, 5 armia, 127 dywizja, 394 pułk strzelców zmotoryzowanych. Oddział Tajfun, znany jako oddział szturmowy. Opowiedz nam o swojej rodzinie, braciach, żonie. Nie jestem żonaty, nie mam braci ani sióstr, z wyjątkiem kuzynów. Ojciec, matka? Rozwiedziony. Z kim mieszkałeś? Z matką. Jaka jest jej praca? Jest wykładowcą w Katedrze Ogólnych Studiów Prawnych Także orzecznictwo. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pracuje jako nauczyciel w jednostce oświatowej. To jest interesujące. Świetnie, to może być interesujące. Znasz przepisy? Naprawdę niewiele. Czy znasz swoją konstytucję? Nie sercem. To nie jest konieczne. No niestety, nie byłem zainteresowany. Zostałeś schwytany na polu bitwy? Tak. Wykonując misję bojową, a mianowicie udałem się na stanowisko z jedzeniem i wodą. Tak, Doprowadziłem to wszystko do stanu i powinienem już wrócić. tak. Dron zauważył mnie na otwartym polu, a ja próbowałam od niego uciec. Tak. A kiedy przed nim uciekałam, straciłam orientację, zgubiłam się. Tak. Zgubiwszy się, udałem się w zupełnie sobie nieznanym kierunku. Miałeś sprzęt bojowy, karabin maszynowy. Tak, ale musiałem to zostawić. Wyrzuciłeś wszystko? Tak, bo prawie nie miałam siły biec. Aby ułatwić sobie zadanie, zdjąłeś swój zestaw bojowy i magazynki. Jak długo wędrowałeś? Około 2,5 godziny. To niewiele. Musiałem zygzakować. Dlaczego? Chyba kręciłem się w kółko. Bo kiedy pokazali mi miejsce, gdzie mnie schwytano, okazało się, że wtedy szedłem w innym kierunku. Nie na swoje pozycje, ale okazało się, że biegnę w innym kierunku. W stronę naszego. Tak, to prawda. Nie mów całkowicie prawda. Cienki. Jak więc zostałeś schwytany? Wędrowałeś. Błąkałam, ukrywałam się w jakimś budynku, w jakiejś stodole, czy prywatnym domu. Zostało zniszczone. I usłyszałem przemowę. To jest. Po pół godzinie. Dźwięki były daleko. Nie rozumiałem, co to była za przemowa. Tak. I zdecydowałem, że po prostu pójdę dalej. Następnie, w wyniku mojego chodzenia, nie wiedziałem wtedy, gdzie iść. Usłyszałem zdanie, stop, kto nadchodzi, po ukraińsku. Nie miałeś już broni? Potem nie miałem już broni. I o ile rozumiem, dron leciał i ciągle cię szukał. Nie jestem pewien, ale musiałem przed nią uciekać co najmniej przez godzinę, ale w końcu dotarłem do pozycji żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych. Słyszałem to zdanie. Myślałem, żeby zawrócić i uciec, ale zdałem sobie sprawę, że nie ma gdzie uciec. W rezultacie padło kilka strzałów. Gdzieś bardzo blisko rozległy się strzały i upadłem. Zapytali mnie, kim jestem, czy mam broń i tak dalej. W ten sposób zostałem schwytany. Jaka to była data? Był 21 marca. 21 marca. To jest 3 tygodnie temu. Jaki to kierunek? To było w kierunku Ugledaru. Ugledar. We wrześniu. W jaki sposób otrzymałeś wezwanie? Kiedy się obudziłem, otworzyłem drzwi. Nawet nie myślałam, że ktoś w ogóle może do mnie przyjść. Tak. Nie myślałem o tym, czy jesteś Zacharem Nikołajewiczem. Tak, oto twoje wezwanie. Kto? Mężczyzna z Wojskowego Biura Rekrutacyjnego miał ze sobą oficera dzielnicowego. Tak. Co powiedziała ci mama? Mamy nie było wtedy w domu, była w pracy, ale wieczorem powiedziała, co robić, trzeba się przygotować. Zawrzeć umowę? Podjęliśmy tę decyzję, To jest. że tam pójdę.
Co wiedziałeś do tego czasu o wydarzeniach na Ukrainie? Słyszałam, że na kierunkach donieckim i ługańskim, przynajmniej według wiadomości, mówiono, że wszystko zostało już mniej więcej rozstrzygnięte, ale wojska nadal posuwają się naprzód i tak dalej. Z grubsza mówiąc, znajdowałem się w próżni informacyjnej. Zawsze krzyczą zwycięstwo. Tak i zwroty w źródłach wiadomości, wszystko zgodnie z planem. To wszystko, nic więcej niestety nie wiemy. Zgodnie z planem? Jak twierdzili. Jest jasne. Według źródeł wszystko przebiega zgodnie z planem. De facto ofensywa oczywiście trwa, ale nie powiem, że jest tak skuteczna, jak ją przedstawiają. Kto rozpoczął wojnę i dlaczego jest ona potrzebna? Ty, jako osoba wykształcona. Tak czy inaczej, wiesz, że zawsze jest ktoś, kto to zaczął. Przypuszczam, że szukali powodu do działań zbrojnych. Mianowicie, cóż, przynajmniej tak mówiono w mediach, zerwanie porozumień mińskich. No i wiele innych powodów. No cóż, ogólnie wydaje mi się, że wojna. Albo specjalna operacja wojskowa, jakkolwiek ją nazwiecie, rozpoczęła się, ponieważ Rosja nie chciała widzieć Ukrainy w roli swojego dalszego rywala w bloku NATO oraz w Unii Europejskiej. W istocie jest to wojna polityczna, a nie gospodarcza. Nie widzę żadnych szczególnych warunków wstępnych, z wyjątkiem być może wycofania starego sprzętu i powłok, które są niewygodne do przechowywania. Kiedy zaczęła się ta wojna? Operacja specjalna rozpoczęła się w 2022 roku, a walki na Ukrainie. Walki rozpoczęły się, jeśli się nie mylę, w 2014 roku. Prawidłowy. Po przyłączeniu Krymu do Rosji, a także po pojawieniu się nastrojów separatystycznych w republikach Donieckiej i Ługańskiej. Nie powiedziałbym tego. Tak, w zasadzie, ku mojemu zaskoczeniu, tak właśnie jest. Jestem naprawdę zaskoczony. Właściwie wszystko powiedziałeś poprawnie, ale oprócz nastrojów separatystycznych dodałbym przed nastrojami separatystycznymi po wkroczeniu regularnej armii rosyjskiej do Donbasu. Te same kolumny weszły do Donbasu w 2014 roku. Byli wojskowi zawodowi, tacy jak Strelkow, Girkin i różni inni przedstawiciele Rosji w Donbasie, którzy zapoczątkowali tak zwaną rosyjską wiosnę. Oprócz DNR i LNR, chcieli stworzyć podobne organizacje na całym południowym wschodzie Ukrainy, od obwodu charkowskiego do obwodu odeskiego. Tak. W 2014 roku do niepodległego państwa Ukrainy wkroczyły okupacyjne wojska rosyjskie. Czy to jest niepodległe państwo? Ciężko powiedzieć. Niestety nie mam doświadczenia w polityce. Zaraz pęknę. W jakiej do cholery polityce trzeba być doświadczonym lub niedoświadczonym? Czy Białoruś jest niepodległym krajem? Tak, Białoruś jest niepodległym krajem. Polska? Również. Ukraina? Może tak. Nie mogę ci tego powiedzieć na pewno. Na czym polega dwuznaczność? To będzie bardzo interesujące. Dlaczego Białoruś i Polska są niepodległe? Czy Niemcy są niepodległym krajem? Myślę, że nie do końca, formalnie, tak. Właściwie to prawdopodobnie nie. Od kogo zależą Niemcy? Moim zdaniem Niemcy i wiele innych krajów podejmują decyzje polityczne, patrząc po pierwsze na inne kraje Unii, a po drugie na Stany Zjednoczone Ameryki. Może zdradzę wam tajemnicę wojskową, ale... Tyle, że, przynajmniej według plotek, wydarzenie o nazwie Majdan było sponsorowane, no cóż, jeśli nie sponsorowane, to przynajmniej. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, pieniądze wysyłane na organizację Majdanu miały rzekomo pochodzić z budżetu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Proszę mi powiedzieć, ile pieniędzy trzeba wysłać na Majdan, żeby to się odbyło, biorąc pod uwagę, że byłem na Majdanie i nikt mi pieniędzy nie dał?
Jak to sobie wyobrażasz? Zgromadziło się tam 100 000 ludzi. Czy ktoś stał przy wejściu i rozdawał dolary? Nie, oczywiście miałem na myśli kwestie organizacyjne. Jakie kwestie organizacyjne? Majdan to przecież nie jeden dzień. I co? A ludzie potrzebują wody, jedzenia, dachu nad głową. Wszystkie sklepy były otwarte. Na Majdanie mieszkali dość zamożni ludzie, a pewna warstwa ludności pasożytowała na nich i jadła za darmo. I Majdan. No cóż, miałem na Majdanie wielu znajomych, których samochody kosztowały 100 000 dolarów. I niczego nie potrzebowali, kawiarnie były otwarte. I cała reszta. Co mówisz? Nie jest to do końca jasne. Co więcej, lwią część, bo połowę Majdanowitów stanowili mieszkańcy Kijowa, gdzie miał miejsce Majdan. W rzeczywistości ludzie mogli wrócić do domu i wrócić. Tak to się stało. Okej, sformułujmy pytanie inaczej. Ile Ameryka wydała na Majdan? $1 000 000, żeby mogli kupić kiełbaski i wodę tym osobom, które, no cóż, o czymś mówimy. To jakiś nonsens. Przynajmniej według mediów. To skomplikowane. Ale dodatkowo w pewnym momencie zobaczyłem wideo, prawdopodobnie od blogera Dmitrija Puchkowa, popularnie zwanego Goblinem. Tak. Nakręcił film o Majdanie. Jeśli się nie mylę, około 40 minut, może więcej. Czy mogę zadać ci pytanie? Czy Dmitrij Puchkow, zwany Goblińskim głupcem, będący jednym z 10 czołowych propagandistów, był w tym momencie na Ukrainie? Myślę, że nie. Oczywiście, że go tu nie było. Jaki zatem film mógłby zrobić, nie będąc tutaj? Lubię to. Co innego, gdy Wowa i ja jedziemy na wiece i filmujemy telefonami. To było przed wojną. Nasz kanał na YouTubie powstał jeszcze przed wojną. Jak można będąc w Moskwie nakręcić film o tym, co dzieje się w Kijowie? Mogę to wyjaśnić. Uważam, że film był propagandowy. No cóż, oczywiście podjął niezbędne przedmioty tam, gdzie... Nie oglądałem tego filmu. Nie oglądałem tego filmu, ale znam retorykę Puchkowa. Mogę powiedzieć, że wziął niezbędne fragmenty filmu, na którym widać policję, a właściwie milicję i widać, jak ludzie rzucają czymś w policję. W Berkucie słychać głośne krzyki. Janukowycz odejdź czy coś w tym stylu i o to właśnie chodzi w tym filmie. Z grubsza mówiąc. Nie pamiętam konkretnych klatek wideo, po prostu. Wkładki, zdjęcia. Mam na myśli film. Z grubsza mówiąc, przez cały film opowiadał o czymś, pokazując różne obrazy. To nawet nie jest film. Pokazywał ludziom na Majdanie, według mnie były, jeśli się nie mylę, nagrania bojowników Berkutu, prawda? No tak. Wygląda na to, że to wszystko. I tak dalej. I godzinna propaganda, że ludzie na Majdanie obalają rząd. Tak. Bingo, czego więcej potrzebujesz? Ale prawdziwego obrazu nie można szukać w internecie, bo jest Puchkow, który ma pewny głos i opowiada, jak tam następuje obalenie władzy. Wszystko zostało udowodnione. Prawidłowy? Tak. Bałwan. Tak ich nazywam. Wróćmy do interesującego mnie pytania, bo na moje pytanie, czy Ukraina jest niepodległym krajem, odpowiedział pan, nie wiem. Wyjaśnij mi, co oznacza nie wiem. Według doniesień mediów. Które? Rosyjskie media. Czy mają nazwę? Ostatnio interesowały mnie tylko wiadomości w Telegramie, więc starałam się nie oglądać telewizji. Okej, na Telegramie. Kanał nazywa się Dwoma Chudesach, czyli z grubsza kanałem informacyjnym. Ten kanał to prorosyjskie bagno. Ja też go subskrybuję. I czasem przez to przeglądam, aby wiedzieć, jakie informacje są prezentowane po drugiej stronie. Mam kilka podobnych kanałów, co dalej?
Cóż, ogólnie rzecz biorąc. 700 000 abonentów. Tak, tylko był kanał informacyjny. Inny obrazek. Tak, tutaj jest drugi. Właściwie w tym kanale Telegramu. Mówiono tam o Zełenskim. Podobno jest narkomanem, nie powiem. Nie wiem tego i nie powiem, czy to prawda, czy nie. No cóż, inne informacje. Stwierdza, że wszelkie decyzje o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej podejmowane są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a nie na Ukrainie i nie przez ukraińskie władze. Czy mogę cię zapytać, Tak. jakie znaczenie ma dla ciebie to, który rząd tworzy nasze prawa, albo prościej, co tu się dzieje? Dlaczego interesuje cię, co się tutaj dzieje? Nie jestem zainteresowany. Powiem tak, zmobilizowałem się, a raczej zostałem zmobilizowany. Nie chciałem jechać na Ukrainę. Co zrobiłeś, żeby tu nie trafić? Niestety nic, nie miałam takich możliwości. Czy powiedziano ci, co się stanie, jeśli nie pójdziesz do biura rekrutacyjnego? 8 lat rygorystycznego reżimu. Wiesz, że to kłamstwo. Jak dotąd nikt nie został osadzony w więzieniu. Nie, Dlaczego nie znalazłeś 10 minut na wyszukanie tych informacji w Google lub Yandex? Dlaczego nie zadzwoniłeś do jakiegoś prawnika i nie zasięgnąłeś porady, skoro twoja mama pracowała w MSW, to ty pracowałeś w MSW. Ty tam. Znasz prawo i konstytucję lepiej niż inni obywatele, ponieważ pracowałeś jako funkcjonariusz policji i przeszedłeś szkolenie. po prostu nie było czasu na podjęcie jakichkolwiek działań. Wezwanie do Urzędu Rejestracji i Poboru do wojska wpłynęło późnym wieczorem. Mówiłeś, że dzisiaj rano dali ci wezwanie. Otworzyłeś drzwi. Obudziłem się, wtedy spałem. Wieczorem? Tak, I przyjdź rano. tak. Nie miałeś pół godziny czasu, żeby poszperać w Google na telefonie albo przynajmniej zadzwonić do kogoś po poradę? Przyznam, że byłem po prostu zszokowany. Szok. Nie sądziłem, że tu wyląduję. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego twój kraj jest zaniepokojony i zainteresowany tym, co się tutaj dzieje? Nawet jeśli cię to nie interesuje. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Czy są jakieś problemy w Ussuryjsku? Nie ma osób bezdomnych, osób o niskim statusie społecznym. Jak powiedziałeś, Ludzie o niskim statusie moralnym i społecznym. tak. Wszystko w porządku, wszyscy noszą kokardy, wszyscy są najedzeni i szczęśliwi? Nie powiedziałbym tego. Czy wszystko w porządku, rury, drogi, wszystko jest idealne? W tej kwestii wszystko jest mniej więcej. Nie. Co do reszty, to ja. Nie wiem zbyt wiele. Byłeś policjantem, który na co dzień widział to miasto i jego okropności. Jestem tego pewien. Niecodziennie, przeważnie wszystko było spokojne. Mówię więc o tym, dlaczego wasze rosyjskie kanały informacyjne pokazują znowu Ukrainę, Ukrainę i Ukrainę, a nie pokazują, że wszystko z wami jest źle. Mogę wyjąć laptopa i otworzyć mapy Ussuryjska w Google. Myślę, że wiele ulic będzie wymagało remontu. Tak, są takie miejsca. Dlaczego interesuje cię to, co dzieje się tutaj, w Kijowie? Dlaczego wyprano ci mózg, abyś uwierzył, że wszystko jest złe z Ukraińcami i że są kontrolowani przez Amerykanów? Więc co? Nie mam odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi na pytanie. Czy jest coś ciekawego do dodania lub powiedzenia? Dlaczego nie chcesz porozmawiać z mamą? Nie chcę rozmawiać z mamą, bo po pierwsze, tak jak mówiłam, sama mogę się rozpłakać. I znam siebie. Ponieważ moja mama jest dla mnie najważniejszą osobą. W moim życiu od początku do końca. Ponadto matka ma chorobę serca. Jej serce może tego nie wytrzymać. Chore serce.
Nagrał wiadomość głosową, ona jeszcze na nią nie spojrzała. Wiadomość została dostarczona, ale nie została wyświetlona. Jeśli Kiedy przeczyta i odpowie, powiem ci. tak, chciałem też powiedzieć, że jeśli wiadomość jest na WhatsApp, może jej nie zobaczyć. Czy następnym razem mogę skorzystać z Telegramu? Tak, spróbuj. Dziękuję. Zgodnie z naszą tradycją jeńcy wojenni zwracają się do swoich rodaków i przyjaciół. Rozmawiają o tym, czy powinni tu przyjechać, czy nie. Możesz odmówić. Powiem coś. Popatrz tutaj. Powiem to. Nie warto tu przychodzić. Nie warto, nie ma mowy. Widziałem, co działo się z ludźmi po trafieniu pociskami. Po ranach postrzałowych i tak dalej. Ten niezwykle nieestetyczny widok. To mogłoby spotkać absolutnie każdą osobę, która obecnie przebywa tu, na Ukrainie, przez rosyjskie wojsko. Dlatego na miejscu osób, które chcą tu przyjechać jako wolontariusze, powiedziałabym co najmniej, że nie warto tego robić, szczerze nie warto. Tak, dziękuję.